Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam LG KG 225. Dość rzadki telefonik, mało spotykany, bardzo podobny do jajeczka. Zobaczcie, taki bardzo okrąglony telefonik. Kiedyś go szukałem na internecie, w YouTube i nie mogłem go w ogóle znaleźć, nie wiem czemu. Być może w ogóle nie ma filmików związanych z tym telefonikiem. I zobaczmy tutaj na przedniej ściance obudowy. Telefonik posiada aparacik fotograficzny. No w tym przypadku bardzo sobie jakości VGA 0,3 megapikselowy. No i tutaj oczywiście szkiełko, które służyło kiedyś, niegdyś jako nasze selfie. No oczywiście w tym przypadku jest to naprawdę zbędne, dlatego że ten aparacik nasz bardzo sobie jakości. Tu na samym dole widzimy markę naszego tej telefoniku LG, napis LG i buźka. I tutaj na boku widzimy chyba antenę zasięgową, zaślepka anteny zasięgowej. Na tylnej ściance widzimy, tutaj jest marka naszego telefonu, wygrawerowana. No i na drugiej bocznej ściance znajduje się klawisz ściszenia, pogłaszania. Następnie tutaj otwór, nasze słuchawki 2,5. Obok tego otworu widzimy tutaj takie otwory na naszą smycz. I na samym dole znajduje się oczywiście tutaj port ładowania, ten standardowy dla tych pierwszych tutaj LG-ków, i obok niego widzimy taką mini diodę powiadomień. Tutaj w tym miejscu się znajduje. I po otwarciu klapki zobaczymy jeszcze tutaj mini otworek na nasz mikrofon tutaj. I tak to wygląda, jeśli tutaj powierzchownie spojrzymy na ten LG. Teraz sobie zobaczymy pod klapką baterii. I zobaczmy, tutaj w tym przypadku mamy klapkę baterii połączoną wraz tutaj z naszą baterią. I tu zobaczmy, posiada 800 mAh w tym przypadku. Została wyprodukowana w Japonii. I tak to wygląda, jeśli chodzi tutaj o naszą baterię. Dokładne dane tej baterii, jeśli oczywiście byście takie baterii nie posiadali, a chcielibyście taką baterię tutaj zdobyć, Wam po prostu brakuje takiej baterii w tym urządzeniu. I tutaj zobaczmy sobie dokładne informacje, tutaj podstawowe naszego modelu LG, tutaj e-mail LG KG 225 i telefon został wyprodukowany w Korei w tym przypadku. Dopowiem jeszcze, że ten model LG został wyprodukowany w 2006 roku, więc posiada już 14 lat. No i teraz sobie telefonik uruchomimy i zobaczymy tutaj jego podstawowe informacje. Jak widzimy, telefonik jest brandowany przez tutaj sieć dawną Erę. I zobaczymy sobie jego menu. Tu u samej góry mamy profile, rejestr naszych połączeń, następnie narzędzia i tu mamy ulubione, budzik, dyktafon, kalkulator, konwerter jednostek, czas globalny, stan pamięci, terminarz, kontakty, kalendarz, wiadomości. W tym przypadku widzimy, trochę trzeba czekać, bo telefon nam się tutaj jeszcze nie załadował. Tutaj dość wygodnie się pisze na klawiaturze naszej numerycznej w tym przypadku, i też mamy opcję tutaj T9, na pewno jest język słownika T9, zobaczcie. Później mamy nasz aparacik tej słabej jakości 0,3 megapikselowy i zrobimy sobie takie przykładowe zdjęcie mojej dłoni na przykład. Tutaj z automatu został zapisany nasz obraz. No i sobie później przyjdziemy, albo nie, tu mamy opcję album i sobie zobaczymy od razu. Tutaj bardzo słabo to wszystko widać. O, i tu widzimy, zobaczcie, zdjęcie zrobione tym aparatem mojej dłoni. Tak ono wygląda. I tu tutaj nie mamy opcji powiększ, raczej sobie szukam opcji powiększ. Nie ma takiej opcji. No, prawdę mówiąc, jeśli chodzi o ten aparat w tym telefonie, to nie nadaje się do niczego.
I tu mam jeszcze folder pobrane, gry i aplikacje, zdjęcia, obrazy, dźwięki. To nasze gry i aplikacje. Zobaczymy sobie, jakie tutaj posiadamy aplikacje i gierki. Ale chyba tutaj są jakieś Sudoku. Każdy chyba zna tą aplikację matematyczną i Halloween Fever. Zobaczymy, o co tu w ogóle chodzi w tej drugiej aplikacji, drugiej naszej gierce. Poczekamy, aż nam się tutaj uruchomi. Tutaj musi być kilka twarzy tych duszków bardzo blisko siebie i wtedy po prostu klikamy i kasuje nam się tutaj ilość. I wtedy zdobywamy punkty. Przechodzimy sobie dalej teraz. Tu jeszcze mamy nasze dźwięki, obrazy. I teraz sobie posłuchamy oryginalnych dźwięków, jakie zostały ubrane przez producenta marki LG. I to wszystko, jeśli chodzi o dźwięki w tym telefonie. Tu oczywiście internet, ale w tym przypadku raczej sobie nie skorzystamy z internetu, więc nie ma nawet sensu dogrywać odpowiednią aplikację, Operę i inne Google, Chromy w formacie JAR. No i tutaj zobaczmy sobie w ustawieniach datę i godzinę, ustawienia tutaj wyświetlacza, ustawienia połączeń, ustawienia zabezpieczeń, ustawienia sieci, GPS i zresetuj wszystkie ustawienia fabryczne, stan pamięci. Tutaj widzimy wolna pamięć w naszym tutaj telefonie, dość uboga, tylko tutaj
widzimy bodajże 1,4 MB. Bardzo mała pamięć. No widziałem w informacjach tego telefonu, to widziałem, że było tylko 2 MB. Naprawdę bardzo mała ilość pamięci w tym telefonie. No i tu widzimy SMS-owa pamięć 150, a 19 zajętych. I tutaj godzina oczywiście to już było. I to wszystko, jeśli chodzi o ten model telefonu. I teraz zajmiemy się tutaj demontażem i montażem. I tutaj ściągamy tylną klapkę wraz z baterią. Następnie naszą kartę SIM. I teraz zobaczmy, tutaj wykręcamy 4 śrubki. Jedną, drugą, trzecią, czwartą. Są to śrubki w tym przypadku krzyżakowe. Odkręcamy sobie je wszystkie. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta. No widzę, że czwarta jest uszkodzona. Tam przekręcona strasznie, więc ktoś tu się już kiedyś bawił w tym telefonie. Tu sobie wyciągamy, być może serwis uszkodził tutaj niepotrzebnie naszą śrubeczkę. No i tutaj jeszcze jedną sobie wyciągamy, odkładamy wszystkie na bok i teraz podwadzamy tutaj po całej długości naszą obudowę. Tutaj zobaczmy najlepiej od samego dołu. Tutaj dość prosty sposób można tą budowę tutaj wymontować. Zobaczmy. I teraz z drugiej strony, ale w tym przypadku zobaczmy, wszystko całościowo wychodzi. Płyta, wszystkie te bechy razem z tym tylnym korpusem. No i podwadzamy tutaj. U samej góry jest dość ciężko w tym telefonie to wyciągnąć. O, jak widzimy teraz zostało już dościągnięte z naszych zatrzasków. No i tu zobaczmy w naszym korpusie tylnym wyleciała nam jeszcze antenka zasięgowa, która wzmacnia nasz tutaj nadajnik zasięgowy, była w tym miejscu. Następnie tu jest płyta główna. I tu widzimy na płycie głównej mamy tasiemkę. Tu jest tasiemka naszego składania, naszego telefonu. I nasza tutaj płyta główna. Zobaczmy. W tym przypadku wszystko jest tutaj spajane z płytą główną, więc będzie dość ciężki sposób nam tutaj coś naprawić tak w banalny, prosty sposób. I tu widzimy klawisze boczne są lutowane do płyty głównej. Następnie tutaj kostka słuchawek, gniazdo, karty, tutaj SIM, styki naszej baterii, no i tutaj gniazdo ładowania. To wszystko jest tutaj. O, tu jak wspomniałem, tu jest raczej antenka zasięgowa, tutaj na boku. Tu ją widzicie. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o płytę główną. I tak samo tutaj membranka, tutaj ściągamy, podwadzamy, wyciągamy. Też tutaj akurat w tym przypadku dość prosty sposób. Tutaj nakładka naszej klawiatury, jeśli chcemy już wymienić, bo jest bardzo starta. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o tył tego telefonu. I teraz przechodzimy do przodu. Tutaj zobaczmy, mamy dwie zaślepki, tu jest jedna i druga. Podwadzamy sobie je takim szpikulcem bądź pincetą. Odkładamy sobie na bok i teraz podwadzamy tutaj naszą obudowę. Tutaj w tym przypadku najlepiej od samego dołu. Tutaj zobaczmy. Najlepiej otwierakiem do obudów bądź innym narzędziem plastikowym do tego tutaj przystosowanym. Tutaj po całej długości sobie jedziemy z wszystkich stron. I tutaj sprawdzamy sobie po drugiej stronie jeszcze. Tutaj zaczaski są u samej góry. Następnie tutaj po drugiej. Tutaj dość ciężko te zaczaski nam puszczają. Są naprawdę bardzo dobrze. Tutaj widzicie, bardzo dobrze trzymają. O, już puścił tutaj następny. Tu jest jeden i tu jest drugi. I tu na dole są jeszcze blokady. I tu zobaczymy już wszystkie nasze elementy. Tu jest nasza wibracja, nasz głośniczek od rozmów.
No i też głośniczek główny. Tu widzimy, wszystko jest mocowane tutaj lutami w ścieżkach, jak i wibracja, jak i głośnik. I tutaj, jak chcemy to wymontować wszystko, nasz wyświetlacz, sobie podwadzamy go. Zobaczmy, tutaj w dość prosty sposób nam ten wyświetlacz wychodzi. Tu mamy blokadę, widzicie, taka delikatna blokada, tu jest jedna i tu jest druga. I teraz sobie już możemy śmiało podwadzić. Najlepiej w takich miejscach, by ten wyświetlacz nie uszkodzić. Tutaj widzimy, tu jest takie wycięcie, tu jest wycięcie. Tutaj zobaczmy, ona tu wychodzi i tu mamy, tu delikatnie musimy uważać. Tu jest połączenie naszej tasiemki. Zobaczcie, tu jest przyklejone w tym miejscu. My tutaj sobie może od razu już wymontujemy nasz głośniczek. Tutaj z tej strony jest specjalny otwór, by go podwadzić. Głośniczek już jest. Tu teraz naszą wibrację tak samo. Tu widzicie, jest specjalny taki otwór. I tutaj zobaczmy, mamy wyświetlacz już wymontowany. Tu jest jeszcze aparacik. Aparacik jest tutaj po prostu, nie musimy do niego zaczepiać, tylko sam się odczepia i sam się zaczepia pod wpływem tutaj naciśnięcia. Tutaj tak jest idealnie tutaj dopasowany, że go tutaj nakładamy. Tutaj nam się zaczepia. Tutaj zobaczmy, jeszcze mamy na odwrocie, o widzicie, tasiemkę. Sonor, Siemens, Motorola i innych ciekawych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu, tego modelu zobaczycie sobie pod tym filmem. Cześć.